Katarzyna Stypuła, Rosaria.pl. Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w szkółce i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, który ostatnio nurtuje bardzo wiele osób, a mianowicie te przymrozki, które wystąpiły ostatnio i które spowodowały uszkodzenia w naszych sadach, w naszych ogrodach przydomowych, w naszych warzywnikach, a więc zapraszam Was serdecznie na ten dzisiejszy odcinek. Kochani, w tym roku przyroda sprawiła nam naprawdę sporego psikusa, bo jak wiadomo, pod koniec zimy każdy już ma serdecznie z nas dość tej zimy. Jednak to, że wszystko i cała przyroda wystartowała dużo wcześniej, spowodowało niestety to, że teraz aktualnie mieliśmy parę dni, nawet można powiedzieć, te ostatnie tygodnie charakteryzowały się tym, że występowały dość spore przymrozki. U mnie tutaj w moim rejonie na szczęście nie ma żadnych takich szkód. Ja osobiście w mojej szkółce ani wśród moich rabat nie widzę takich właśnie bardzo uszkodzeń mrozowych, aczkolwiek kwitnie sporo drzew owocowych i jeszcze na tym etapie nie będzie można powiedzieć i nie powiemy, jakie wystąpią oczywiście braki później w owocach, bo raz, że mocne przymrozki, a dwa, że to znaczne ochłodzenie i spadek temperatury spowodowało też zatrzymanie nam owadów zapylających, a więc podwójny brak tutaj dla rośliny, bo i niskie temperatury, i przymrozki, i brak zapylaczy, to wszystko okaże się dopiero w trakcie sezonu. A jeśli chodzi o róże, spójrzcie, rzecz niesamowita, jestem teraz koło starej odmiany Teresę Bugnet z roku 1950 i w tym roku, po pierwszym roku, bo to jest dopiero jej drugi rok tutaj, w tym miejscu, gdzie rośnie, odmiana krzaczasta, pięknie się krzewiąca, ale spójrzcie, dzisiaj mamy 27 kwietnia, a tutaj jest już cała w pąkach, ponieważ po tym pierwszym roku była nieznacznie przeze mnie tylko korygowana, nie była przycinana, były wycięte tylko te przekwitnięte kwiatostany, jakieś usunięte pędy, które były przemarznięte, uszkodzone, więc spójrzcie, rzecz niesamowita, bo to jest sytuacja, która powinna mieć miejsce dopiero za miesiąc, a więc koniec maja, natomiast w tym przypadku nie mamy jeszcze maja, a pąki naprawdę nabrzmiałe fest, takie, gdzie już zapłynął się nawet kolor, jest widoczny, a więc przyroda naprawdę troszkę w tym roku daje nam popalić i troszkę za bardzo próbuje wyprzedzić pory roku. Róże to bardzo odporne krzewy i jeśli mówimy o takich mocnych uszkodzeniach, to najczęściej mamy na myśli takie przemrożenia typowo zimowe, tak jak tutaj spójrzcie, jedna z odmian, która naprawdę nam bardzo mocno nadmarzła. Natomiast jeśli chodzi o przymrozki, dotyczą one raczej nie samych krzewów, ale tych najbardziej młodych pędów, które wybiły właśnie teraz wiosną. I jeśli macie u Was taką sytuację, że piękne, młode, sztywne przyrosty nagle, że tak brzydko się wyrażę, kitnęły, czyli po prostu zwiesiły główki i po takim przymrozku nie podnoszą się, to niestety jest oznaka tego, że zostały przemrożone. Co robimy w takim przypadku? Po prostu musimy je skrócić. A więc po prostu takie wszystkie pędy musimy poucinać. One jak najbardziej szybko zregenerują się i nie powinniśmy mieć problemów z tym, żeby róża następnie pięknie dalej rosła nam w całym sezonie, nie powinniśmy mieć też z nią kłopotów. Jednak musimy takie róże obserwować, bo jak wiadomo, po takim silnym przemrożeniu i dodatkowo jeszcze być może nadmarznięte, są osłabione, są bardziej atakowane przez choroby grzybowe, mogą być bardziej atakowane przez choroby grzybowe, dlatego miejmy na swojej uwadze obserwację takich roślin i ewentualnie dodatkowe wsparcie i o tym właśnie Wam teraz opowiem. Rośliny, które muszą się zregenerować od korzeni, a więc możemy wzmocnić teraz takie rośliny i możemy to zrobić za pomocą oprysków dolistnych. Jeśli korzystamy z chemii, to nawet taki najprostszy, chyba dostępny w każdym sklepie Florowit, który rozpuszczamy sobie i tak dajemy na konewkę taką 10-litrową, około 100 ml takiego nawozu. Oczywiście przelewamy to potem do opryskiwacza. To jest też sposób zasilenia takich roślin. Jeśli nie chcemy używać chemii, jeśli stawiamy tylko na takie naturalne
środki stosowane przez nas w ogrodzie, to jak najbardziej możemy sobie rozmieszać w konewce obornik i podlać rośliny. Możemy stosować tutaj gnojownicę, bo oprócz tego, że przymrozki mogły nam dotknąć róże, to dotknęły również często magnolie, hortensje, tawółki. I tutaj będziemy najczęściej widzieli po prostu na brzegach blaszek naszych liściowych takie brązowe dookoła brzegi. To właśnie są spowodowane uszkodzeniami takimi mrozowymi, a więc przez te ostatnie przymrozki. I jeśli właśnie chcemy takie rośliny dodatkowo wspomóc, możemy zastosować takie właśnie dodatkowe nawożenia. Oczywiście wszystko z umiarem i musimy mieć też na uwadze, czy jest to bardzo młoda roślina, czy jest to roślina już starsza, która była po prostu przez nas krótko przycinana, która się aktualnie regenerowała, która po prostu była odmładzana, więc też umiarkowanie stosujmy takie dodatkowe dawki nawozów. No i następna rzecz to wszelkiego rodzaju biostymulatory wzrostu, które też dedykowane są w uprawach. No na przykład my stosujemy takie w szkółce i takim na przykład najczęstszym przykładowym to jest tak zwany Asashi. W tym momencie nie pamiętam wszystkich firm, w których on występuje, bo to też nie jest lokowanie produktu i też nie zachęcam Was do tego, żebyście ciągle dokupywali nowych środków. My w produkcji musimy oczywiście używać różnych substancji wzmacniających i tak dalej, bo jak wiadomo tutaj jest wiele sytuacji stresowych, bo to są przymrozki, to są potem susze w trakcie uprawy. Oczywiście niestety jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, żeby wszystkie pola były nawadniane, więc my takich biostymulatorów wzrostu używamy właśnie w przypadku takich sytuacji kryzysowych i takiego wsparcia dla roślin, ale to nie chodzi o to też, bo na rynku naprawdę, jeśli powiecie taką kwestię właśnie biostymulator wzrostu, to na pewno dostaniecie i w internecie, i w sklepach ogrodniczych takie środki, aczkolwiek nie są to środki tanie i to nie chodzi o to, żeby obrastać i wydawać mnóstwo pieniędzy na coś, co ma sprawiać Wam tylko frajdę i radość, bo to jest tylko i wyłącznie Wasza, że tak powiem, ogrodowa przygoda i to są krzewy tylko na własny użytek, dlatego zachęcam Was po prostu do obserwowania swoich roślin. Na pewno były one już przycięte i nawożone wiosną, to też dużo takim roślinom daje. No a teraz po prostu czas, słońce, ciepło na pewno zrobi swoje i na pewno te rośliny będą się pięknie regenerować. Przede wszystkim należy obserwować tego, żeby nie były atakowane przez szkodniki na tym etapie, no bo jak wiadomo, to wszystko będzie teraz miało świeże takie przyrosty, świeżo zawiązane liście, pędy, pąki będą nabrzmiewać i bić, no a jak wiadomo przede wszystkim mszyca i naloty mszyc, ich ataki będą właśnie je osłabiały i regenerowały. Przejdziemy teraz jeszcze do róży dwóch odmian rosnących koło siebie i powiem Wam, na czym polega różnica w tym momencie, jak one wyglądają, żeby zachęcić Was do tego, żebyście nie bali się tego przycinania wiosennego róż i tego, że naprawdę nawet teraz, jeśli jeszcze będziecie musieli coś przyciąć, to jak najbardziej nie bójcie się, te wszystkie uszkodzenia mrozowe również przycinamy, krzewy, one naprawdę dostając ciepła bardzo szybko się zregenerują. Jesteśmy teraz obok odmiany Orange Fairy, jesteśmy na skalniaku i tutaj ta odmiana po ubiegłorocznej zimie nie prezentowała się zbyt dobrze, to znaczy miała dość spore plamy na pędach ubiegłorocznych, a ponieważ w ubiegłym roku bardzo mocno atakowana była tutaj przez mączniaka prawdziwego i naprawdę te ataki trwały bodajże całe lato, wystawa mocno południowa, skalniak, więc też tutaj i kamień, dodatkowo bardzo szybkie przesychanie, dodatkowo właśnie przez to była atakowana, bo ubiegłoroczny rok, nie wiem czy pamiętacie, generalnie właśnie był bardzo specyficzny przez te ataki mączniaka na wielu roślinach, nie tylko na różach i ponieważ te pędy były takie naprawdę podejrzane, dlatego została całkowicie bardzo krótko przycięta. No i spójrzcie, nie ma czego żałować, bo róże przepięknie się zregenerowały. To wszystko są tegoroczne, świeże
przyrosty, a więc raz, że regeneracja rośliny, odmłodzenie rośliny, dodatkowo piękne rozkrzewienie się, bo to jest też tutaj w tym momencie roślina dopiero dwuletnia, a więc nie boimy się mocnych cięć, to naprawdę fajnie wpływa na takie rośliny jak róże. Rośliny nie starzeją się, odmładzają się, przepięknie się krzewią, bo to właśnie do tego dążymy zawsze, żeby krzew był przepięknie pokrzewiony. No i spójrzcie, teraz tylko pozostaje nam czekać na to, żeby wykształciły nam całe swoje korony tegoroczne, no i oczywiście pięknie obsypały nas swoim kwiatem tutaj na tym miejscu. A teraz pokażę Wam jeszcze tuż obok roślinę Gigles. To już jest roślina kilkuletnia i w tym sezonie była bardzo, bardzo oszczędnie, prawie że wcale przeze mnie nie przycinana i uważam, że wcale nie wygląda dzięki temu lepiej, bo niestety dłużej jednak te pędy nabrzmiewają, nie wybijają wszystkie pąki tak wspaniale, no i uważam, że prezentuje się gorzej, przynajmniej na tym etapie, niż właśnie ta całkowicie odmłodzona Fairy rosnąca tuż obok. Wielkimi krokami zbliża się maj, więc my zakończyliśmy już w tym momencie wysyłkę sadzonek z gołym korzeniem, z wyjątkiem sadzonek jeszcze róż piennych. Natomiast ja nie byłabym sobą oczywiście, ponieważ już zamykamy chłodnie i wszystkie sadzonki są doniczkowane przez nas, ale ja jak zawsze nie boję się, bo mimo wszystko, że jest już teraz coraz bardziej cieplejsza aura, to wiem, że nawet jeśli późno sadzę takie róże, po prostu muszę bardzo dokładnie je podlewać, bardzo dokładnie pilnować tej wilgoci przez pierwsze miesiące, zwłaszcza ten właśnie pierwszy rok, kiedy są w gruncie. No i w tym roku moja rabata, która została tutaj przesadzona z poprzedniego miejsca, gdzie mamy i tawuły, i mamy hortensje, i mamy piwonie, i mamy wszelkiego rodzaju hosty funki, a oczywiście róże również. Są również przesadzone, czy to pęcherzynica, czy świdośliwa, czy dery jadalne, wszystkie naprawdę krzewy już w zaawansowanym wieku, wieloletnie, ale ze względu na potrzeby placu i miejsca na potrzeby szkółki musiałam rabatę moją cieniolubną przesadzić tutaj, dlatego ja, jak widzicie, stoję w cieniu. Do godzin południowych tutaj rabata jest cała w cieniu, dlatego tylko w danym momencie na obrzeżach mam róże pnące, które chcę puścić na siatkę i które chcę, żeby tutaj również zagościły. Nie widzę tutaj na szczęście żadnych takich mrozowych nadmarznięć. Jestem bardzo zadowolona, że te róże i te wszystkie krzewy, które były przesadzone naprawdę już kilkuletnie, one wszystkie przepięknie się przyjęły. Nie mam rośliny, która by mi wypadła, ale to jest to, że właśnie było to przesadzanie bardzo późną jesienią. Wszystkie krzewy roślin zostały bardzo krótko przycięte, do czego Was namawiam i o tym również chcę powiedzieć teraz, bo ja teraz będę sadziła oczywiście jakiś drugi wybór, ja się tego nie boję. To są sadzonki, które jak zawsze gdzieś tam ratuję z takiego odsypu. No i na czym polega to późne sadzenie? Słuchajcie, sadzonki, które zawsze dostajecie na taką długość, czasem może nawet są one dłuższe. Słuchajcie, jeśli sadzę je naprawdę tak bardzo późno, one zostają przeze mnie bardzo krótko przycięte. Słuchajcie, im krócej przycięta sadzonka, tym lepiej, szybciej się przyjmie, nie będzie traciła tutaj z tych pędów wilgoci, cała siła pójdzie w pierwszej kolejności w korzeń, a potem zostaną pobudzone te wszystkie tutaj właśnie śpiące oczka, czyli im bliżej miejsca okulizacji, tym lepiej. Dlatego naprawdę zachęcam Was. Wszystkie sadzonki, które sadzicie bardzo późno, obawiacie się takiego późnego, wiosennego sadzenia, to jest naprawdę bardzo krótko skrócona sadzonka i jeśli sadziliśmy takie sadzonki jesienią i nie dokonywaliśmy takich radykalnych cięć, to przy sadzeniu wiosennym, nawet jeśli to będzie sadzenie marcowe, wczesnokwietniowe, naprawdę bardzo polecam Wam krótkie cięcie i wtedy przy takim wczesnym sadzeniu wiosennym jeszcze zakopcowanie po podlaniu, oczywiście po podlaniu obfitym, zakopcowanie takich sadzonek, co jeszcze nam właśnie chroni przed przymrozkami, przed zmianami radykalnymi temperatury, przed mocnym słońcem, a więc przesuszeniem, przed mocnym, silnym wiatrem, czasami zimnym, przesuszającym, ale naprawdę zachęcam, takie wiosenne sadzenie zawsze to jest bardzo krótkie cięcie sadzonek. Dzisiejszy odcinek kończymy obok odmiany Hansy, Rozy Rugozy, stricte dedykowanej na płatki, ponieważ w komentarzach pojawiło się zapytanie, czy mogłabym nagrać odcinki na temat pielęgnacji róż przeznaczonych na płatki, więc jak najbardziej postaram się przygotować dla Was taki filmik,
a dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Jeśli macie jeszcze jakieś dylematy odnośnie zapytania dotyczące wiosennej pielęgnacji róż, to jak najbardziej zachęcam Was do pisania w komentarzach. Ja już wkrótce postaram się również zamieścić filmik z przeglądu moich wszystkich wiosennych rabat i tego, co w danej sytuacji, w danym momencie na nich się dzieje, jak róże zregenerowały się po zimie, zwłaszcza te bardzo mocno nadmarznięte i te bardzo mocno przycięte, jak wyglądają pozostałe, a więc do następnego spotkania. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Do zobaczenia.